Terrifier 3 szturmem podbija kina, podbija serca widzów, dlatego dzisiaj opowiem Ci, dlaczego powstał ten film, jak on powstawał, co na to reżyser, czy to rzeczywiście już jest koniec Arta, czy nie. Mam różnego rodzaju ciekawostki, będę się wspierał, podpierał właściwie IMDb, więc tutaj tak to rzeczywiście będzie się działo. Czy będę zdradzał fabułę? Postaram się nie, ale nie ma pewności nigdy. Rzeczywiście, no jest to kontynuacja. Akcja toczy się 5 lat po wydarzeniach z drugiej części, więc rzeczywiście jest dobrze, ale jeżeli nie było Ci dane zobaczyć dwójki, tak naprawdę nie potrzebujesz oglądać, no chyba, że rzeczywiście lubisz, bo tutaj wszystko jest w miarę wyjaśnione. Damien Leone oczywiście to jest reżyser, gentleman, reżyser tegoż filmu. Budżet $2 miliony, więc jak na standardy Hollywood można by powiedzieć, że to są grosze, no krótko mówiąc. Chociaż to naprawdę w Polsce teraz, gdyby tak przyjąć, że to jest jakieś 8-9 milionów złotych, to chyba na film to aż tak bardzo dużo rzeczywiście nie jest. Film powstawał jako produkcja niezależna. I nie dlatego, że nikomu nie zależało, ale jakiś czas temu w jednym z wywiadów Richard Damien powiedział, że kilka dużych studiów filmowych wyraziło zainteresowanie finansowaniem tego filmu na podstawie niespodziewanego sukcesu filmu Terrifier 2. Oczywiście było to 2 lata temu i chcieli sfinansować jak najbardziej ten film, nawet bez pełnego scenariusza, ale on odrzucił wszystkie propozycje, ponieważ jest pewien, że nigdy nie pozwolono by mu nakręcić sceny otwierającej ten film. I rzeczywiście trzeba się zgodzić, ponieważ w tej scenie jest dużo rzeczy zrobionych, które nigdy do tej pory, albo na pewno nie na taką skalę były rzeczywiście pokazane. Sam reżyser uznał ją za bardzo kontrowersyjną. Leon skomentował, że jedynym powodem, dla którego może być tak bezkompromisowy w przedstawianiu horroru i krwi, jest to, że finansuje swoje filmy niezależnie, sam tworzy wszystkie efekty specjalne, co przy okazji tego filmu tak do końca nie jest prawdą, ale aby obniżyć koszty i nie ma żadnego dużego studia depczącego mu po piętach, aby rzeczywiście ten film był bardziej, no jakby to powiedzieć, mainstreamowy, tak, żeby to rzeczywiście wszystko miało ręce i nogi i tak powinno być. Więc spokojnie Damien Leone mógł to robić tak, jak rzeczywiście chciał. I jeżeli się było dane zobaczyć ten film, no to on rzeczywiście jest bardzo brutalny, jest bardzo krwawy, ale tym razem, nie jak w poprzednich 2 częściach rzeczywiście, ale tym razem reżyser stwierdził, no to może tym sposobem zrobimy tak. Reżyser, ja mówię, Art będzie to będzie film świąteczny. Art Clown będzie filmem świątecznym. A dlaczego? Proszę bardzo, już służę z wypowiedzią. W kilku wywiadach Damien Leone stwierdził, że motyw świąteczny został bezpośrednio zainspirowany filmem z 1972 roku i adaptacją telewizyjną z 1989 roku Tales from the Crypt, czyli opowieści z krypty. W obu filmach pojawiła się historia zatytułowana And All Through the House o pacjencie psychiatrycznym, czyli pacjencie szpitala psychiatrycznego przebranym za świętego Mikołaja w trakcie morderczej serii. To ulubiona wersja zabójcza świętego Mikołaja Leon i o tym oczywiście stwierdził jak najbardziej. To musi być początek tegoż filmu. No i chyba dobrze zrobił, dobrze rzeczywiście wybrał, bo no ludzie pokochali rzeczywiście ten film. Mówię, 2 miliony budżetu, a w tym momencie, akurat tutaj się będę wspierał Box Office Mojo, na 14 październik film zarobił 23 556 000 $, czyli krótko mówiąc zarobił już 12 razy więcej niż swój budżet. Zarobił w weekend otwarcia tylko więcej niż druga część w całym swoim, że tak powiem, cyklu kinowym. Zdetronizował, w sumie zresztą słusznie, bo to cały film jest, zdetronizował Jokera drugą część i no jak na razie niepodzielnie działa. Film dopiero miał swoją premierę 11 października, więc tak naprawdę ciężko przewidzieć, czy dojdzie do 100 milionów. Pewnie nie, no ale biorąc pod uwagę, że film miał budżetu $2 miliony, no to będzie się rzeczywiście działo. A sukces dwójki, o tym oczywiście była mowa wcześniej, ponieważ Damien Leone, no reżyser się wypowiada, więc będę mówił, stwierdził, że podczas kręcenia filmów Terrifier 1 i 2 ekipa składała się tylko z 5-10 osób, co naprawdę, uwierz mi, bardzo mało jest, bo ja sam jako twórca filmów niezależnych zdarzało mi się przy jednym albo 2 filmach, że ekipa, licząc prace preprodukcyjne oraz postprodukcyjne, liczyła dużo więcej.
i tutaj Leon powiedział, że ekipa składała się z 5 do 10 osób w zależności od dnia, a członkowie ekipy pracowali na każdej możliwej pozycji. W przypadku filmu Terrifier 3 na planie było ponad 50 osób każdego dnia z dedykowanymi działami ekipy, czyli krótko mówiąc były ekipa od efektów specjalnych, od charakteryzacji, była ekipa od dźwięku, ekipa od kamery i tak dalej, więc rzeczywiście bardzo ładnie to wszystko wyglądało i widać, że Leon bardzo fajnie skonsumował no, ten sukces drugiej części, nie poprzestał tylko i wyłącznie na tym. Mówiłem wcześniej, że film jest bardzo brutalny do tego stopnia, że wiele krajów dało filmowi certyfikat 18. Krótko mówiąc, można tylko i wyłącznie obejrzeć, jeżeli masz 18 lat. Niestety nie ma innej możliwości. Tak było między innymi we Francji, bo jest to pierwszy horror od czasów Piły 3 z 2006 roku, czyli 18 lat nic się nie działo. A tutaj rzeczywiście pierwszy film od czasów Piły, któremu we Francji przyznano kategorię wiekową 18, czyli wstęp tylko i wyłącznie od 18 roku życia. I to ma sens w sumie, bo po obejrzeniu tego filmu, a nawet w trakcie, no rzeczywiście jest bardzo brutalny. Jeżeli masz na przykład, uwierz mi, słabe serducho, daruj sobie, bo według doniesień medialnych portalu Lad Bible, pierwszy oficjalny pokaz filmu miał 9 potwierdzonych wyjść, 9 osób opuściło kino przed końcem sceny otwierającej, czyli tej, w której mówię, że David Leon pojechał hardkorowo, rzeczywiście łamie wiele tematów tabu, więc co tu dużo mówić, było po prostu grubo. No, można by powiedzieć, to jest tylko i wyłącznie, jak to mawia kabaret Animermu, chłyt Materkindody, no ale czasami to rzeczywiście tak jest, że ludzie nie wytrzymują. Reżyser Damien Leon poinformował, że rozmawiał z kilkoma filmowymi studiami Hollywood, które wykazały zainteresowanie finansowaniem filmu, ale powiedział, po przeczytaniu pierwszych 5 stron wiedziałem, że nie pozwolą mi nakręcić tego filmu tak jak chciałem. Tak szalony właśnie jest Terrifier 3. No i skoro oczywiście tak sobie stwierdził, no to dziękuję bardzo po wszystkiemu i te studia wszystkie zostały w pewien sposób odstawione na boczny tor, aczkolwiek film miał i ma nadal dystrybucję, tutaj właśnie w tym momencie sprawdzam. Dystrybutor filmu to jest Cineverse. Oni rzeczywiście sobie wymyślili, patrzcie, tutaj cały czas coś się pojawia z tyłu, ale życie. Oni sobie wymyślili, że będą dystrybuowali film, ale kilka jest spraw, które chcą. Po pierwsze, film miał, Cineverse miał kilka życzeń, a główne było, że film nie może trwać dłużej niż 2 godziny. To było jedno z największych życzeń. Damien Leon, który był jego własnym montażystą, czyli montował ten film, wspomniał, że wyrywał strony ze scenariusza podczas filmowania, aby skrócić film, zdając sobie sprawę, że będzie zbyt długi, nie będzie czasu na nakręcenie tychże scen, bo tak jak to niestety ma miejsce w Hollywood, najpierw ustalana jest data premiery, a dopiero później ogarniamy produkcję. Czyli oni stwierdzili, ok, 11 październik, żeby to rzeczywiście wjechać do kin przed Halloween, no ale nie mamy jeszcze scenariusza, nie mamy jeszcze ekipy, nie mamy tego, pozwoleń na kręcenie, ubezpieczenia i tak dalej, no to tym się panie rzeczywiście musisz zająć. Zakończenie było znacznie dłuższe, ale zostało skrócone. Pomimo starań Damiena, film ma ostatecznie 2 godziny i 5 minut, czyli tak naprawdę troszeczkę tylko i wyłącznie przeskoczyli z tym czasem, no ale dało radę, bo rzeczywiście nie jest tak najgorzej. Mówiłem wcześniej, że ten film powstawał oczywiście w głowie reżysera na podstawie opowieści skrypty, ale to nie jest jedyna rzecz, nie jest jedyny ukłon, nie jest jedyny rzeczywiście ukłon w tym filmie. Między innymi do innych klasyków gatunku. W tym filmie znalazło się kilka hołdów dla klasycznych horrorów, w tym twarz Arta pojawiająca się przez dziurę w białych drzwiach, oczywiście nawiązanie do cudownego Jacka Nicholsona w filmie Lśnienie. Okno, przy którym Art siedzi w bujanym fotelu, ma ten sam kształt, co słynne okno z Amityville. No tam rzeczywiście było mnóstwo tych horrorów, ale tutaj umówmy się, że nawiązujemy do tego filmu z Brolinem sprzed wielu, wielu lat. Również scena pod prysznicem jest nawiązaniem do Psychozy, a także do Człowieka z blizną. No, Człowiek z blizną to akurat nie jest horror, ale rzeczywiście inne kino. Więc reżyser bardzo, bardzo chciał, tym bardziej, że nie było przeszkód, bo skoro on to robił, finansował sam i wiedział dokąd chce podążyć. Zresztą sam
powiedział, to jeszcze nie jest koniec Arta, a żeby zakończyć całą jego historię, potrzebuje jeszcze maksymalnie 2 filmów, więc biorąc pod uwagę, że ten film jest ogromnym, gigantycznym sukcesem finansowym, tamte filmy w tym momencie już są, no to dużo mówić, sfinansowane, bo nawet jeżeli pójdzie grubo, powiedzmy, pójdzie grubo i stwierdzi, ok, na 4. już w tym momencie film wydam 4 miliony, to i tak ciągle nie będzie dużo, to rzeczywiście są grosze. No, przypomnę tylko, że Piła też pierwsza kosztowała bodajże gdzieś koło 2 milionów. Kolejny smaczek to jedna z końcowych tak naprawdę scen. Spokojnie, nie będę zdradzał, co się w niej dzieje, tylko ogólnie w jednej ze scen widać kobietę w autobusie, która sobie czyta książkę. Ta książka to jest The Ninth Circle, czyli 9. krąg, autorstwa Rosemary Castevet. Jest to nawiązanie zarówno do oryginalnego filmu krótkometrażowego, w którym Art Clown pojawił się po raz pierwszy, czyli film pod tytułem The Ninth Circle, czyli 9. krąg, jak i do dziecka Rosemary, Romana Polańskiego, w którym występuje tytułowa postać Rosemary, a także postać o nazwisku Castevet. Więc rzeczywiście ukłonów mnóstwo akurat i no to nie jest jedyny. No pewnie, że tak, no mówiłem już wcześniej. Między innymi w filmie miał się pojawić Stallone, Frank Stallone, żeby nie było. Miał się wcielić w rolę Jezusopodobną, no ale też coś tam nie zagrało, a na dodatek ta scena później, tak jak już mówiłem wcześniej, została usunięta ze scenariusza, bo się okazało, że no nie jest potrzebna. Inaczej, jest potrzebna, ale film byłby zbyt długi, no i mogłoby się okazać, że dystrybutor mówi nie specjalnie, nie tym razem. A także w filmie pojawia się, no można w tym momencie już powiedzieć, legenda filmów, legenda filmów grozy, tak chyba rzeczywiście trzeba byłoby o tym gentlemanie powiedzieć. Mianowicie jest to Clint Howard. Co prawda jego rola ogromną nie jest, tak właśnie w tym momencie jeszcze sprawdzam, jak się nazywa jego postać. Smokey, tak się nazywa postać, którą on oczywiście w tym filmie gra, ale oprócz tego, że no, pojawia się tutaj jako Smokey, no to można go znać z wielu filmów, chociażby Tango i Cash, tak, pewnie, że tak, z Kurtem Russellem i Sylwestrem Stallone, ale nie o tym filmie chciałem pomówić, ponieważ oprócz tego, że występuje właśnie w tymże filmie, występuje również w innym, właściwie w innych 2, można byłoby powiedzieć, częściach, czyli w filmie Silent Night, Deadly Night 4, a także Silent Night, Deadly Night 5, The Toy Maker. W tych oczywiście dwóch filmach. Tam też występował oczywiście zabójczy rzeźnik, przebrany za świętego Mikołaja. Oczywiście hołd dla tego filmu. I Clint Howard no, wiele razy wcielał się w różnego rodzaju horrory, straszaki, takie filmy, które gdzieś tam powiedzmy ocierają się o różnego rodzaju klimaty, które akurat bardzo lubimy, ale chyba najbardziej mi się wydaje akurat Clint Howard jest kojarzony z takiego filmu i nie będę tutaj mówił o drugiej części Leprecona, tylko o czymś, co sprawiło, że stał się aktorem kultowym horrorów, czyli Ice Cream Man. Nie wiem, bardzo mi przykro, nie pamiętam jaki jest polski tytuł, no może Lodziarz, umówmy się, że taki jest tytuł. W każdym razie rzeczywiście Clint Howard wystąpił w tymże filmie, no i jest to bardzo, bardzo piękna sprawa. Brutalny film? Tak, jak najbardziej. We Francji od 18 roku życia? Oczywiście, że tak. I w Ameryce, no ponieważ też było pewnie od 18 roku życia, film nie ma certyfikatu. Rzeczywiście MPAA, czyli firma, no nie firma, instytut, urząd odpowiedzialny za przyznawanie certyfikatów, stwierdzili, nie, no musisz wyciąć to i to. No, mówi, nie ma takiej opcji. I jest to pierwszy film od 2023 roku, więc tak naprawdę nie tak dawno, ale pierwszy horror, drugi film, który jest na miejscu pierwszym światowego, a przynajmniej amerykańskiego, na pewno amerykańskiego box office'u, póki co rzeczywiście. Poprzednim filmem był Renaissance film Beyoncé z 2023 roku. No może akurat rzeczywiście niespecjalnie porównanie, no ale tak się akurat złożyło, że niekoniecznie jest powiedziane, trzeba mieć certyfikat, no bo to wiadomo, że nie wszystkie kina chcą, sieci kiniarskie nie chcą rzeczywiście wyświetlać takich filmów, bo nie wiadomo, co się będzie działo. A działo się rzeczywiście mnóstwo, bo według magazynu USA Today Terrifier
jest to jeden z 10 najbardziej wyczekiwanych horrorów 2024 roku. No i trudno się dziwić, gdyż rzeczywiście to, jak film sobie radzi w kasach kinowych, pokazuje nam, że tak, jak najbardziej my chcieliśmy ten film zobaczyć. Zresztą sam go obejrzałem, recenzja na kanale jest, ale to, że druga część tak piękny sukces finansowy oczywiście odniosła, sprawiła, że nie tylko ekipa filmowa, wiadomo, urosła powiedzmy z 10 osób do 50, ale sprawiło też, że ten film powstawał dużo szybciej, bo w jednym z wywiadów David Leon stwierdził, że stworzenie Terrifiera 2 zajęło aż 6 lat. Grubo, co? Ponieważ on i producent Phil Falcone wykonywali każdą pracę przy produkcji i nie docenili, jak ambitne będzie jej ukończenie. Więc jeżeli masz 10 osób, które muszą robić wszystko, a tutaj masz 50, które są spokojnie dedykowane. Wystarczy pomyśleć, 10 osób tutaj robi wszystko, a tutaj masz 5 ekip po 10, które po prostu robią tylko i wyłącznie to, co powinny. Także całkiem pięknie. W przypadku Terrifiera 3 Damien stanął przed nowym wyzwaniem napisania i ukończenia produkcji w ciągu 1 roku, aby dotrzymać daty premiery. Produkcja ledwo zdążyła na wrześniową premierę na Fantastic Fest. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, przed produkcją, przed w ogóle rozpoczęciem kręcenia filmu jest ustalone i jak najbardziej ten film pokażemy wtedy, a jak my to zrobimy, no to jest różnie. Nie zawsze się udaje zdążyć z tymi terminami, ale akurat tym razem rzeczywiście nie było najgorzej. Bardzo fajnie byłoby, gdybyś udostępniła tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie. Tym bardziej, że akurat październik jest miesiącem udostępniania i wśród osób, które udostępnią moje recenzje na swoich mediach społecznościowych, będzie losowana ta jedna, która już w grudniu w quizie filmowym charytatywnym będzie miała okazję sprawdzić swoją wiedzę filmową, horrorową również, z różnego rodzaju youtuberami, którzy zajmują się filmami. Będzie tam m.in. Rafał z Galerii Horroru, będzie Potwornicka, oczywiście także z konglomeratu podcastowego, czy chociażby Marcin z kanału Halfish, albo Lincoln, jak najbardziej Lincoln, który montuje część tych materiałów, więc zapraszam do udostępniania, ale jak już mówiłem wcześniej, to nie jest koniec Arta, bo nie tak dawno aktor był w Polsce, pokazał się przy okazji premierowego, bardziej prapremierowego pokazu. No i Damien Leon sam powiedział, że jeszcze 2 i mówi, że jeszcze może 2, może 1 zobaczymy, ale on już wie, jak zakończy się historia klauna Arta. No i to rzeczywiście jest bardzo ciekawe, ponieważ Art tak naprawdę, inaczej powiem, przez wiele lat mieliśmy posłuchę. Nie było żadnych nowych postaci, które mogłyby w pewien sposób dorównać, tudzież konkurować z Freddym, Jasonem, Michaelem, Chuckiem, czy tam powiedzmy Creeperem, tylko dostawaliśmy tam jakieś pojedyncze postacie, które albo były tandetne, albo po prostu były kopią. A tutaj w tym momencie, można powiedzieć z niczego, bo z filmu krótkometrażowego wykreowała się postać, która, co tu dużo mówić, już są kostiumy halloweenowe, akurat ja mieszkam w Irlandii, więc tutaj Halloween, zresztą stąd się wywodzi i oczywiście jest bardzo, bardzo popularny, więc już widziałem właśnie w takim sklepie, który się zajmuje stricte tylko i wyłącznie kostium Arta. Więc jak widać, ta postać weszła już do panteonu horrorów, no i na pewno jest najbrutalniejszą z tych, które tutaj wymieniłem, bo rzeczywiście, w porządku, Jason tam mnóstwo ludzi siecze, ale nie ma takich konkretnych hardkorowych scen, jak na przykład przecinanie facia piłą mechaniczną na pół i to oczywiście wszystko pokazane, jak mu tam ucinają jedno i drugie i tak dalej, więc rzeczywiście tutaj Art rządzi, Art radzi, Art nigdy cię nie zdradzi, parafrazując film Juliusza Machulskiego, a tutaj na tej liście jest więcej takich odcinków z ciekawostkami. Obejrzyj, bo rzeczywiście naprawdę warto.